Superman to pierwszy film z kinowego uniwersum DC pod rządami Jamesa Gunna. Superman Gunna to bohater, którego dawno nie mieliśmy na ekranie. Jest miły, naiwny, dobry, ratuje wszystkich, nawet swoich przeciwników. A w międzyczasie opiekuje się niesfornym psem Krypto i pracuje jako reporter w Daily Planet. Wizualnie film przypomina kreskówkę, ma w sobie dużo żywych barw, lekkości i odrobinę humoru. Antagonista? Lex Luthor. Przerysowany do szpiku kości. Ale dzięki Holtowi to działa. Aktor, który wcześniej starał się o rolę Supermana w tym filmie, dał radę pokazać nam zepsutego do szpiku kości Schwarz-charaktera, który chce doprowadzić do zagłady naszego superbohatera. Fabuła, parę intryg, trochę dodatkowych postaci, które pomagają w potrzebnych momentach, ale ogólnie bez zaskoczeń. Film wyróżnia się tym, że w momencie, kiedy Liga Superbohaterów walczy z potworem, to Superman lata i ratuje wiewiórki, psy, przypadkowych przechodniów. To film, który jasno pokazuje, w jakim kierunku James Gunn chce poprowadzić kinowe uniwersum DC. To jest dobry moment, żeby na chwilę się zatrzymać i zobaczyć, jak bardzo pokręcona była droga ekranizacji komiksów DC. Już w latach 40. Superman i Batman pojawili się w kinie. W latach 50. rządził George Reeves jako Superman. Lata 60. dały nam Adama Westa jako kampowego Batmana, o którym do dzisiaj pamiętamy. Lata 70. dały nam przełomowego Supermana w reżyserii Donnera z Christopherem Reevem w roli głównej. Do dzisiaj każdy z aktorów, który ma wcielić się w rolę Supermana, musi mierzyć się z legendą tego aktora. Lata 80. to kryzys kina superbohaterskiego, ale za to w latach 90. dostaliśmy chyba najlepszego Batmana, Tima Burtona z Michaelem Keatonem w roli głównej. What are you? I'm Batman. Początek lat 2000 dał nam trylogię Nolana, a w 2010 rozpoczęło się kinowe uniwersum DCU ze Snyderem, rozpoczynając od Człowieka ze Stali z Henry Cavillem w roli głównej. A teraz rozpoczynamy nową erę DC z Jamesem Gunnem na czele. Nowy Superman to ciekawy film do rozpoczęcia nowego kinowego uniwersum. Po pierwsze, zaczynamy w rzeczywistości, w której to poza Supermanem istnieją też inni superbohaterowie, tacy jak Mr. Terrific, Hawkgirl i Zielona Latarnia. Na pewno trzeba docenić fakt, że Superman jest bohaterem z zasadami i nieważne jest to, kogo ratuje, ważne jest to, że ratuje życie. Ten Superman idealnie wpisuje się w etos rycerski, ma swoje zasady, swój kodeks moralny i stara się ze wszystkich sił dążyć do tego, żeby być szczerym wobec swoich przekonań. Akcja w filmie była dobrze rozpisana, a antagonista miał uzasadnienie swoich działań. Pod względem akcji dużo brakowało w porównaniu do Infinity War z MCU. Jednakże nie możemy porównywać tego filmu z filmem, który wieńczył sagę budowaną przez wiele filmów. Chyba najważniejsze w tym filmie było to, że film pokazywał nam, że istnieje superbohater, który uratuje każdego. Nieważne kogo, nieważne po co, ważne jest to, żeby ocalić niewinnych. Do przemyślenia zostaje to, że rodzice Kal-Ela z Kryptonu niekoniecznie byli tymi dobrymi. Właściwie Superman stał się superbohaterem ze względu na to, jakich rodziców miał na ziemi i to, kto go wychowywał tutaj w momencie, kiedy był małym dzieckiem, wpłynęło na to, jakim człowiekiem jest, kiedy dorósł. A teraz pytanie do Was. Który Superman bardziej Wam się podoba? Ten od Zacka Snydera, czy ten od Jamesa Gunna? Dajcie znać w komentarzu. A jeśli podobał Wam się ten film, wiecie co robić. Ja bym też mogła to zagrać. To nie takie trudne. Ale krypto fajny.